Siemka, ja jestem Adachu i witam was serdecznie w kolejnym rozdziale, a w zasadzie w drugiej części 44 rozdziału. A imię jego będzie 44. Tak naprawdę imię tego rozdziału już znamy. Finałowa minuta, to już mówiliśmy sobie ostatnio. Dziękuję bardzo jeszcze raz Piotrkowi, dziękuję przede wszystkim Gustavo, który nie dość, że tak pięknie traktuje nas, polskich fanów, że wysyła te rozdziały nam przedpremierowo, to jeszcze okazuje się, że na prośby właśnie społeczności póki co odszedł od historii specjalnej tyczącej się Yamoshiego, którego swoją drogą widzicie tutaj na kolejnej stronie tego rozdziału, i wrócił do głównego wątku, co jeszcze puścił dosłownie 70-stronnicowy rozdział. No, czego tu więcej chcieć? Po prostu panowie i panie z innych mang, które też są popularne, ale od dłuższego czasu na przykład nie ma żadnego rozdziału i nie ma żadnej informacji na temat nowego rozdziału, taka manga na K, wszyscy wiemy, o którą chodzi, mogliby wziąć przykład, ale mniej na temat innych mang. Jesteśmy w mandze Dragon Ball Hakai, no i jeśli chodzi o historię, to chyba nie muszę wam za wiele przypominać, podejrzewam, że wszyscy oglądaliście poprzedni rozdział, jesteśmy cały czas w Niebiańskim Królestwie, tym razem poznaliśmy nową lokalizację, która nazywa się Mityczny Las i to będzie miejsce, w którym Gohan będzie razem z Yamoshim trenował, a w zasadzie Yamoshi będzie trenował Gohana. Wow, to miejsce wygląda niesamowicie! Pospieszmy się. Będziesz miał bardzo dużo czasu, żeby później podziwiać to miejsce. Yamoshi razem z Gohanem, ja nie wierzę, że to mówię, ale tak, Yamoshi razem z Gohanem lądują na ziemi i Yamoshi mówi, możemy tutaj rozpocząć. Przepraszam, ale jak powinienem do ciebie się zwracać? Wolisz, żebym mówił Vegeta czy Yamoshi? Możesz mówić Yamoshi. Yamoshi to było pierwsze imię, prawda? Potem dopiero zmienił swoje imię na Vegeta, więc Yamoshi tutaj prosi do niego, żeby ten mówił do niego po tym prawdziwym imieniu, można powiedzieć po imieniu z rodowodu. Vegeta to było moje imię, które przyjąłem jako król, więc tak naprawdę już mnie nie obowiązuje, no bo już nie jestem królem. Okej, no dobrze, panie Yamoshi, czy mógłby mi pan powiedzieć coś więcej na swój temat? Gohan jaki wywiad robi. No okej, no mama uczyła, żeby nie ufać nieznajomym. Ja wiem, że jesteśmy w innym wymiarze, że mamy tutaj dostęp do wszystkich wszechświatów, do wszystkich rzeczywistości. Wydaje mi się, że tak, jest pan jednym z najwyższych bóstw tego świata, ale proszę mi się przedstawić, okej? Bo ja inaczej z panem nie pójdę krok dalej. No dobrze, panie Yamoshi. Nie, Yamoshi chyba się nie będzie przedstawiał. Przepraszam. O, to mama Yamoshiego mówiła, żeby ten nie mówił o sobie za dużo ludziom, których nie zna. Ja nie chodzę dookoła i się nie chwalę swoją historią, zwłaszcza ludziom, których nie znam. Może innym razem. Myślę, że powinniśmy zacząć swój trening. Niech będzie, no dobrze. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej, prawda? Ja uważam, że byłoby lepiej, gdyby oni faktycznie siebie poznali. Trening fizyczny zwłaszcza trening walki, to jest coś, co ludzi ze sobą zbliża i uważam, że lepiej im by się trenowało, gdyby trochę o sobie wiedzieli więcej, no nie? Być może nie jest to dla wszystkich konieczne, ale uważam, że na pewno to pomaga. No ale okej, może za jakiś czas. Kurwa, póki co Yamoshi chyba przywołuje jakieś ptaki. Mamy tutaj Baby Ikarusa! Co to ma być? To jest nawet tutaj Gohan musi mieć Ikarusa swojego? Yamoshi gwizdże w ręce. Dlaczego zagwizdałeś? Żeby przywołać twojego partnera treningowego. Wiecie, co się okaże? Że ten Ikarus będzie tak potężny, że będzie Gohana trenował, kiedy Gohan jest już dorosły. No, Gohan bestia z Baby Ikarusem. Tego jeszcze nie było. No i przylatuje smok. On jest naprawdę bardzo malutki. Siada na ręce Yamoshiego. To jest Hikari? Czekajcie, prawdopodobnie 99% z was nie wie, o co mi chodzi, ale ten 1% z was, który był na tamtym live'ie, wie, o co mi chodzi. Jakiś czas temu miałem sen. Śniła mi się piosenka, ok? Piosenka o tytule So Broken, po angielsku So Broken, i wykonawcą tej piosenki była chyba, wydaje mi się, że to była dziewczyna, Hikari. I potem na live szukaliśmy, czy taka piosenka istnieje. Okazało się, że nie istnieje, ale w moim śnie to była naprawdę wspaniała piosenka. Bardzo dobrze ją zapamiętałem i rano pamiętam, że jak wstałem, to szukałem tej piosenki i potem właśnie na live jeszcze szukaliśmy. Ja wiem, że to nie jest, bardzo złożone imię. To nie jest imię, które ma 20 liter i tutaj się okazuje, że wszystkie pasują, ale musicie mi wierzyć, jak wam powiem, że wzięło mnie to troszeczkę z zaskoczenia. Może Gustavo oglądał tamtego live'a. Nie, żartuję, ale... Bo chodzi o to, że mamy Ikarusa, prawda? I tutaj podobne imię nawiązujące do Ikarusa, więc to jest geneza tego imienia. Hikari So Broken.
Może kiedyś powstanie taka piosenka, albo że ja będę musiał napisać taką piosenkę. Może się okaże, że to będzie mój kolejny pseudonim artystyczny. Kohan się dziwi, no bo oczywiście poznaje w tym Hikarim Ikarusa, a w międzyczasie Paikuhan zaprowadził Piccolo do wielkiej jaskini w nieco bardziej wyizolowanym regionie planety. Tutaj widzimy jakiś portal? Ja dobrze widzę? Piccolo się dziwi, Paikuhan wie gdzie jest. Na końcu tej jaskini wygląda tak, jakby był jakiś portal do innego wymiaru. Zobaczymy, czy tak jest. Chodź, Piccolo. To jest portal, za którym rozpocznie się twoja przygoda. Okej, a w zasadzie podróż. Piccolo i Paikuhan wskakują w ten portal. Co to ma być? Co to są za dymy w ogóle? O! Muszę wam to pokazać w ten sposób. To jest równoległy wymiar do świata niebiańskiego. Desert of Perdition. Nie wiem, co to znaczy Perdition, więc wpisuję to sobie w Google'a. Perdition. Zatracenie. Pustynia zatracenia. Ale o co tu chodzi? Mówi Piccolo. Już się dobrze bawię, patrząc na to, w jakim Piccolo znalazł się miejscu. Ciekawe, co on tu będzie robił. Wiecie, z czym mi się teraz to kojarzy? Z tą pustynią, gdzie Sung Jin-woo odbywał swoją karę, gdzie musiał uciekać przed tym robakiem za niewykonanie dziennej misji. Okej, czyli mamy tutaj, tak? O, jeszcze ten wątek został. Gustavo po prostu, jak ma informację, że fani chcą zobaczyć główny wątek, to nikogo nie pomija. To jest owca, przepraszam, pasterz, który dba o wszystkie swoje owce. Są owce, które chcą Goku Turlesa? Jak najbardziej. Zaczynamy od tego. Trening Gohana i Piccolo? Proszę bardzo. Desert of Perdition. Ale są też takie owce, i ja się do nich zaliczam, które mimo wszystko chciałyby zobaczyć chociaż troszeczkę tego, jak obecnie wygląda walka Vegety w Ultra Ego i Broly'ego, legendarnego Super Saiyanina, która dla przypomnienia odbyła się w lasce Whisa. Tak swoją drogą. Też w równoległym tak naprawdę wymiarze. I to jest tytuł tego rozdziału, finałowa minuta. Ja się tak do tej pory zastanawiałem, o co tutaj chodzi. Finałowa minuta. Do tej pory nie mieliśmy żadnej rzeczy, która by pasowała. Ale Whis mówi, następna minuta tej walki będzie finałową. Finałowa minuta walki Vegety i Broly'ego. Vegeta po raz ostatni prawdopodobnie wzmacnia się. Mamy tutaj pozycję, wiecie co? Ta pozycja, ale przepraszam, bo ja jestem w trochę innym ułożeniu, chociaż pewnie nie robi wam to dużej różnicy, ale mi robi różnicę. Wiecie, co mi się podoba? Majin, Vegeta. Widzicie te pozycje Vegety? I teraz patrzcie to. Podobnie, nie? Podobnie. No dobrze, to nie jest aż tak istotne. Vegeta po raz ostatni wzmacnia się. Rusza w stronę Broly'ego, wokół którego ciała cały czas płonie wściekła aura. Vegeta traktuje go kolankiem. Broly nie jest w stanie nawet zareagować. Być może nie ma już sił. Vegeta wygląda na to, że nie ma zamiaru zakończyć tej kombinacji tylko jednym ciosem. Doskakuje po raz kolejny do oszołomionego Broly'ego. Próbuje wyprowadzić cios, trafia go czysto w twarz, ale Broly budzi w sobie jeszcze jakieś ostateczne pokłady mocy. Widać, że łapie Vegetę za rękę i krzyczy na niego bardzo głośno. I znowu muszę wam zmienić scenę, żebyście to zobaczyli pięknie. Broly wykrzykuje na Vegetę bardzo głośno i powiedziałbym nawet, że wygląda to tak, jakby po Vegecie miałby zostać sam popiół. Ten okrzyk tutaj chyba nie pozostawia wątpliwości, że Broly ma jeszcze w sobie jakieś pokłady mocy. Zobaczmy, czy to zrobi na Vegecie jakiekolwiek wrażenie. Widzimy wielki wybuch, Vegeta cierpiący, Broly zresztą też. Wygląda, jakby mu już powoli oczy wracały. Vegeta jeszcze jakimś cudem znajduje siły, żeby Broly'ego kopnąć. I próbuje go Nie, czekaj, on próbuje go uderzyć, ale nagle Vegeta jest objęty. Przytulili się na koniec. O kurwa, Vegeta mówi, nie, ja mam żonę. Puść mnie, draniu. Jeszcze Vegeta w swoich rękach tworzy dwie kule energii i zdziela nimi Broly'ego z dwóch stron. Jeju, myślałem przez chwilę, że urwał mu łeb, ale tylko się odchylił do tyłu. Jeju. Broly jest odrzucony, Vegeta również odskakuje. No i wygląda na to, że to jeszcze nie było tak naprawdę ostateczne starcie, ale nie trwało ono prawdopodobnie jeszcze minuty. Więc te słowa Whisa mogą okazać się prorocze. Broly mimo wszystko jest zmuszony chyba po raz kolejny stawiać blok. Jest zepchnięty do defensywy. W międzyczasie Vegeta, na jego twarzy pojawia się zawadiacki uśmiech, bardzo charakterystyczny dla formy Ultra Ego, ale nie jest on w stanie zutylizować tego ataku, który wyprowadził, a w zasadzie który przygotował dopiero w swojej ręce. Broly wykorzystuje różnicę w zasięgu, no jest on większy, jest on wyższy, ma on dłuższe kończyny, więc zanim Vegeta tak naprawdę doleciał w jego stronę, napotkał na pięść Broly'ego i ta pięść sprawia, że Vegeta traci równowagę. Czy upadnie na deski? Jeszcze nie. Broly go łapie za nogę i kręci nim
Niczym lasso cowboy w Red Dead Redemption 2 ma zamiar złapać jakąś przepiórkę na to lasso? Nie. Ciska nim w ziemię. Nie sądzę, żeby to dalej sprawiało, że Vegety duch bojowy się rozpala. Wygląda na to, że raczej jego świadomość gaśnie. Zobaczmy, jak to się zakończy. Broly ma zamiar zakończyć to brutalne starcie ciosem pięścią, ale w ostatnim momencie Vegeta wyprowadza atak Ki. Krzyczy: przyjmij to, i Broly jest tym trafiony w brzuch. Widzimy rozbryźniętą krew. Czyja jest to krew? Wydaje mi się, że Broly'ego, bo ten wypluwa ją na ostatnim panelu tej strony. Obaj wojownicy klęczą na kolanach. Wygląda na to, że teraz Vegeta ma znowu przewagę po swojej stronie i wykorzystuje moment, że Broly klęczy i próbuje go zaatakować, ale ten znowu łapie jego rękę. Kto tę walkę wygrywa? Łapie rękę i Broly próbuje skontrować, atakując po raz kolejny i trafia chyba Vegetę. Ten jest odrzucony. Nie! Łapie jego cios. Tak naprawdę łapią się obaj. I Vegeta próbuje zaatakować głową. To ma potencjał na podwójny knockout. No naprawdę ma potencjał na to, żeby Broly został znokautowany tym ciosem, ale Vegeta już też chyba nie będzie miał sił na to, żeby nie. Broly odpowiada w ten sam sposób. Uderzają się głowami niczym dosłownie Gaz w jednym z ostatnich rozdziałów swojej sagi, tylko że Gaz bił skałę, a chłopaki biją się tutaj siebie nawzajem. Oj, oczy Vegety już sugerują, że leci na rezerwie paliwa. Broly tak naprawdę już nawet nie ma źrenic od dłuższego czasu, ale w jego przypadku jest to charakterystyczne. Kto wygra tę walkę? Kto wytrzyma ten natłok obrażeń? Vegeta wygląda na to, że chyba nie wygrywa, nie wytrzyma już. Kończy mu się paliwo, Broly go łapie rękoma i chyba zamachuje się po raz kolejny, żeby zakończyć tę walkę ostatecznym uderzeniem z potylicy. Ojeju, to chyba trzeba obrócić. W sensie, na pewno nie trzeba tego obrócić, bo literki są dobrze ustawione, ale jak ja to obrócę, to zobaczycie wyraz twarzy tego człowieka. Wow! Prawdopodobnie jedna z, jeśli nie najbrutalniejsza walka w całej mandze do tej pory. Powiem wam, że chyba mnie usatysfakcjonowała, bo tak jak mówiłem na początku, zobaczyliśmy wszystko z każdego wątku, ale zobaczmy, jak to się zakończy. Broly z okrzykiem na ustach, w desperackiej próbie zakończenia tej walki, atakuje Vegetę po raz kolejny i chyba się zderzają głowami tak, że aż słup energii się pojawia w tym miejscu. Wyobrażacie sobie to? I to się wszystko dzieje w wymiarze Whisa. Chłopaki zderzają się głowami, nie widać, co tu się stało, kto tu ma jeszcze głowę na karku, kto po tej walce zachował jeszcze jakieś szare komórki. Wydaje mi się, że tutaj dwie ostatnie szare komórki to dosłownie będą się bić do samego końca. To jest City i Andrzej Gołota i kurwa Tito Ortiz dosłownie. Aż w wymiarze Whisa dosłownie, w lasce Whisa widać ten błysk. Ki aż wydostaje się po prostu z tej laski, jakby łamała ściany czasoprzestrzeni. Beerus i Whis to wszystko obserwują i mamy potwierdzenie, że chyba jest koniec. Chyba mamy koniec. Wygląda na to, że to by było na tyle, mówi Whis. Tak, odpowiada Beerus. Kurz opada. Kto stoi na samym końcu? Jak myślicie? Kto stoi na samym końcu? Beerus? Beerus i Whis na pewno stoją. Broly, Vegeta czy Remis? Ja bym wam powiedział, że no chyba Remis. Chyba Remis. Najmniejsza szansa chyba jest na to, że Vegeta wygrał. Tak mi się wydaje. Stawiam, że wygrał albo Broly, albo Remis. Jakbym miał stawiać pieniądze na jedną rzecz, to bym powiedział, że chyba Remis. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak zakończyło się to starcie. Stoją obaj jeszcze! Vegeta jeszcze otwiera oczy! Broly jeszcze chyba też żyje! Oni stoją jeszcze! Co to kurwa jest? Ktoś tu ma dziurę w brzuchu! Broly ma dziurę w brzuchu, przecież to on ma ten kocyk zawiązany na swoim pasie. Vegeta wraca do bazowej formy, Broly tak samo. Wypluwa krew Broly, ma dziurę w brzuchu. W ostatnim momencie Vegeta go przedziurawił. Byłeś tak skupiony na tym, żeby uderzać mnie w twarz, że nie zauważyłeś, co moja ręka robi, prawda? To był twój koniec. Ja pierdolę. Ich dosłownie już nie da się poznać po tym, jak ich twarze wyglądają. Broly upada. Czy on żyje? Vegeta upada wycieńczony. Beerus mówi, że na końcu moc Broly'ego delikatnie przewyższyła moc Vegety, ale jego brak świadomości i chęć do czynienia przemocy sprawiła, że stracił skupienie. Dlatego przegrał.
Więc Vegeta wygrał tę walkę. Wiecie, gdybym ja powiedział, że Vegeta wygra tę walkę, to bym wyszedł na fanboya. Tak jak ostatnio robiłem odcinek Co by było gdyby i Vegeta tam, nie będę wam spoilerował, ale Goku, tak jak na turnieju Szampy, też był głównym bohaterem. I uważam, że można byłoby napisać tę historię, żeby to Vegeta wygrał, ale gdybym tak zrobił, to byłbym wyzywany od fanboya. Zresztą uważam, ja nie miałem potrzeby, żeby Vegeta tę walkę w tamtym momencie wygrał, więc wykorzystałem jego postać jako gościa, który jest przesadnie pewny siebie i dzięki któremu Goku może faktycznie zaobserwować jakieś ruchy Hita. Mówię teraz o tamtym odcinku, co by było gdyby. Tylko że nie napisałem tej historii tak, że Vegeta został jakoś totalnie ośmieszony, tylko jakoś inaczej przegrał, nie? No dobrze. I to nazywam produktywną sesją treningową. Mówi Vegeta, który nie ma chyba w swoim ciele ani jednej całej kości. No, produktywna sesja. Jeśli to nie jest dla was motywacja do treningu, to ja już nie wiem, co będzie dla was motywacją. Virus i Whis obserwują to wszystko. Whis, proszę was, uratuj go. Chociaż nawet gdyby Broly zmarł, to Whis jest w stanie wskrzeszać, więc myślę, że tutaj chłopaki będą doprowadzeni do porządku. O, i to jest koniec tego rozdziału. Wow. Powiem wam, że Gustavo ma talent do tego, żeby w takim rozdziale, który tak naprawdę ma tylko 70 stron, bo mamy 3 wątki, prawda? To jest tylko 70 stron. Usatysfakcjonować mnie w każdym z tych 3 wątków. Ten chyba usatysfakcjonował mnie na końcu najbardziej i właśnie dobrze, że on jest zakończeniem tego rozdziału, bo zakończyliśmy, prawda, na wysokim C. Jeśli chodzi o trening Gohana, Paikuhana i Piccolo i tak dalej, to jest też coś, co tak naprawdę póki co buduje napięcie. Mamy mimo wszystko informację, że te historie skończą się w inny sposób, bo tak jak mówiłem ostatnio, to nie jest tak, że wszyscy trenują razem, mamy timeskip, są silniejsi. Nie, tutaj będą inne sposoby treningów, co też mi się podoba. Tak naprawdę początek tego rozdziału, te sprawy obyczajowe, Goku, ginę, Bardock, to jakby załatwiło ten aspekt i humorystyczny, chociaż to też było zabawne, i humorystyczny, i taki właśnie obyczajowy, fabularny. Uważam, że ten rozdział to jest idealna mieszanka humoru, dialogów, budowania świata i akcji. Jestem naprawdę pod wrażeniem, bo to nie jest tylko tak, że każdy z 3 wątków poszedł do przodu, ale łącząc to wszystko w tym jednym rozdziale, dostaliśmy naprawdę zajebistą mieszankę. Roller coaster emocji. Świetna sprawa. Moim zdaniem manga Dragon Ball Hakai to jest absolutna wisienka, top topów. Dziękuję bardzo wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Odsyłam was do linków w opisie, tam znajdziecie Gustavo. Dziękuję Gustavo, obrigado za wczesny dostęp do tego rozdziału. Dziękuję Piotrkowi, który utrzymuje z Gustavo kontakt i wysłał mi to na dysku Google. Napiszcie mi w komentarzu, jak wam się podobało. Ja wam powiedziałem, dla mnie to jest top, absolutny top. Tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Dziana.